Witajcie kochani w kolejnym nagraniu z mojej szuflady. Piotr Witek się kłaniam. W dzisiejszym odcinku zapraszam Was na demonstrację nowej funkcji, która trafiła do aplikacji VD-Scan, czyli wcześniejszej aplikacji Voice Dream Scan. Jest to opcja rozpoznawania z użyciem AI, rozpoznawania obiektów. Dlaczego to jest ciekawe? Jest to ciekawe o tyle, że jest to pierwsze tego typu rozwiązanie na iPhone, które rozpoznaje lokalnie, czyli nie wysyła naszych zdjęć gdzieś na zewnątrz, dbając o prywatność, analizuje je wewnętrznie na naszym urządzeniu. A jak to działa? Już sprawdzamy, już demonstrujemy. Zaczynamy od włączenia aplikacji i lewy górny róg mamy nowy przycisk Opisz obraz. Ja teraz celuję okiem kamery w naszego manekina, jest to głowa manekina. Opisz obraz, przycisk. Klikam Opisz obraz i zobaczmy, co się stanie. VD-Scan, ustawienia głosu, przycisk. Ten obraz przedstawia szatę w postaci głowy. Czarna szatę wygląda skomplikowana z wiele szczegółów, w tym nieco zmarszczeń na twarzy. Zbliżony do niej ręcznie na lewym boku widoczna jest ręka, zakończonej przez szatę. Na tle są kilka przedmiotów, pudełki, czarny krawat oraz czarny pasek. Zdjęcie zakończy się na czarnym tle. Tak opisał głowę czarnego, łysego manekina, na którym zwykle trzymam słuchawki. No to sprawdźmy, jak poradzi sobie z komputerem leżącym na blacie biurka. Podgląd obrazu, przycisk. Menu, importuj zdjęcie, opisz obraz. Opisz obraz, cyk. Opisz obraz. Analiza obrazu. Ustawienia głosu, przycisk. Ten obraz przedstawia części komputera, które mogą być obsydane. Znajomiliśmy się z symbolem Apple, który znajduje się na białym tle w prawej części obrazu. W prawym dolu widoczna jest skóra, a w lewym dolu znajduje się plastik, który może być związany z systemem. Zdjęcie jest zazwyczaj używane do świadczonych w celach kwestionowania czy sprawdzania, ale nie jest to specjalnie zgodnie z opisaną przynajmniej jednostkowej konkretnie zastosowana. Wszystko jasne, rozumiem. I jeszcze na próbę mam przed sobą kostkę Rubika. Zamknij przycisk. Zamykamy to narzędzie w tym momencie i jeszcze raz dajmy nie przechwyć obraz, Opisz tylko obraz. Opisz obraz. Opisz obraz. Opisz obraz. Importuj zdjęcie. Opisz obraz. Przycisk. Opisz obraz. Analiza obrazu. Ustawienia głosu. Przycisk. Oto krótki opis obrazu. Zdjęcie przedstawia kubik Rubika na stole. Kubik jest pomalowany na biało, czerwone i niebieskie kolory. Zbliżenie na kubik sugeruje, że jest on niewielkim. Obraz jest zazwyczaj używany jako wizerunek do nauki ruchu lub jako przykład do przekształcenia kubiku. Czyli jak widzicie, narzędzie domyślnie zakłada, że to, co jej przedstawiamy, są to zdjęcia skądś pobrane, a nie, że są to jakieś naturalne obiekty, tak jak w tym momencie, że ja mam kostkę Rubika, która znajduje się przede mną na blacie biurka, właściwie na komputerze w tym momencie. Widzicie, że póki co narzędzie radzi sobie słabiutko. Niby jest informacja przy pierwszym uruchomieniu, że lepiej program działa czy rozpoznaje w języku angielskim. Rozumiem, że opisy byłyby lepsze w języku angielskim, bardziej gramatyczne, no ale to, co rozpoznaje narzędzie, powinno być rozpoznawane prawidłowo, no a widzieliście, opis komputera był dramatyczny, więc oczywiście zachęcam do testów, jeśli macie tego typu, czy tą aplikację u siebie zainstalowaną, VD-Scan. Testujcie, dawajcie znać, co sądzicie. Ja osobiście myślę, że kierunek jest dobry, że tego typu rozwiązania powinniśmy móc używać w sposób odpowiedzialny, w trosce o nasze dane, o nasze zdjęcia, które udostępniamy. Powinny te obrazy być analizowane wewnętrznie, lokalnie na naszym urządzeniu, no ale jeśli to będzie działać tak, jak działa teraz, no to sorry, to wolę jednak sięgać po Gemini czy czata GPT. Co wy sądzicie na ten temat? Pamiętajcie oczywiście o zasubskrybowaniu kanału, jeśli jeszcze tego nie zrobiliście, o polubieniu tego i innych odcinków. No i oczywiście pamiętajcie, że wtedy jak zasubskrybujecie kanał, to co 2 tygodnie będziecie otrzymywali informacje o nowościach z mojej szuflady. Póki co bardzo Wam dziękuję za uwagę, kłaniam się nisko i zapraszam do kolejnych vlogów z mojej szuflady. Piotr Witek.